Zrobimy dzisiaj pyszne ciasto na gofrach. Na zimno, serowe, taki sernik na zimno z owocami. Możecie dać dowolne. U mnie akurat maliny i borówki, bo teraz jest na nie sezon i mam je w ogródku. Ciasto jest naprawdę pyszne, można wziąć w rękę i po prostu sobie gryźć. Polecam, spróbujcie koniecznie. Składniki wypisałam Wam również w opisie pod filmem. Zaczynamy od rozrobienia galaretki. U mnie malinowa. Rozpuszczam ją w 250 ml wrzątku. Mieszam, aż się rozpuści i zostawiam do ostudzenia. Blaszkę o wymiarach 32 na 22 cm wykładam na spodzie goframi. Możecie je przygotować sami według przepisu, który właśnie wyświetla Wam się na górze strony, lub kupić gotowe. Musicie po prostu mieć tyle ich, żeby pokryć 2 warstwy w blaszce. U mnie wyszły niecałe 8, bo musiałam poodcinać po kawałku. Oczywiście gofry mam zrobione własnoręcznie, takie grube, konkretne. Układam na spodzie, tak żeby było ciasno przykryte dno i możemy robić masę. Te zostawię sobie na przykrycie wierzchu. Przygotowałam sobie pół litra śmietanki i kremówki 30%, mocno schłodzonej. Dodaję do niej cukier puder i tutaj do smaku ja dodałam 4 łyżki. Dla mnie wystarczy, nie lubię za słodkich ciast, ale możecie dodać troszeczkę więcej, jeśli lubicie tak. 4 do 6 łyżek cukru pudru. I ucieramy, aż zgęstnieje. W drugiej misce rozetrę sobie serek. Mam taki z wiaderka na sernik. 500 gramów. Rozetrę, żeby była gładka masa. Do roztartego serka dodaję ubitą śmietanę. Nie musi być jakoś super sztywna, bo zaraz będziemy dolewać galaretkę, więc i tak zrobi się rzadsze. Mieszamy trzepaczką do połączenia się składników. I następnie dodajemy przestudzoną galaretkę. Nie może być ciepła. Po trochę i mieszamy, aż się połączy i znowu dodajemy. Aż dodamy wszystko. Jeśli zmienicie rodzaj owoców, wtedy zmieńcie również smak galaretki, żeby pasowało. Mam borówki i maliny. 200 g malin i około 200 g borówek. Mieszam delikatnie z masą. Gotową wylewam na gofry. Wygładzam i na wierzchu układam gofry, kolejną warstwę, już ostatnią. Dociskam do masy, żeby się wszystko razem dobrze połączyło. Oczywiście te też musiałam odrobinę przyciąć, żeby mi się zmieściły na blaszkę. Wierzch nakrywam folią spożywczą, żeby gofry były mięciutkie w środku, a nie obeschły z zewnątrz. I wstawiam do lodówki najlepiej na kilka godzin, żeby całość stężała. Jeśli użyjecie gotowych gofrów, takich kupnych w sklepie, będzie jeszcze szybciej. Jest naprawdę proste i szybkie do zrobienia. Na drugi dzień już stężało i możemy kroić. Możecie dowolnie udekorować je z wierzchu. Ja jeszcze posypuję cukrem, pudrem po wierzchu, bo ono nie jest za słodkie, więc spokojnie można. Można je jeść tak po prostu w rękach. Nie rozpada się i naprawdę fajnie wygląda. Polecam, spróbujcie takie zrobić. Jeśli podobał się Wam mój przepis, to próbujcie zrobić takie w domu. Koniecznie piszcie w komentarzach, czy Wam smakowało. Zostawcie łapkę w górę i naciśnijcie subskrybuj, żeby być na bieżąco z moimi przepisami. Po więcej pomysłów zapraszam Was również na moją stronę swojskiejedzonko.com.